Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj chciałem powiedzieć Państwu na temat mojego kolegi Waldka, a dokładnie na temat próby przejścia i opłacalności przejścia w jego przypadku z taryfy G11 na taryfę G12 lub G12W. Dzięki temu, że Waldek dość dokładnie monitoruje swoją instalację fotowoltaiczną i swoje zużycie prądu, mogę bardzo dokładnie prześledzić razem z Państwem jego sytuację energetyczną i wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Na końcu tego filmu pokażę Państwu, jak bardzo szybko możemy sami sprawdzić, jak bardzo nam się opłaca przejść na inną taryfę niż używamy w tym momencie. Jest to bardzo proste matematycznie. Wystarczy jedno działanie. Zacznijmy na temat sytuacji Waldka. Waldek ma dużą 6-osobową rodzinę, posiada też duży dom i postanowił swego czasu zainwestować w fotowoltaikę. To był bardzo dobry pomysł w jego przypadku. Postawił 10 kW piku paneli na zewnątrz, na podwórku. Też bardzo rozsądnie, ponieważ zminimalizował ryzyko trudnych do naprawy awarii, łatwiejszy jest serwis, no i ryzyko pożaru domu jest dzięki temu zerowe z powodu oczywiście fotowoltaiki. Także też wszystkim Państwu radzę, jeżeli to jest możliwe, stawiać panele fotowoltaiczne na zewnątrz, na gruncie. Naprawdę jest to dużo bardziej bezpieczne i wygodne, zwłaszcza w perspektywie wieloletniej. W 2020 roku rozpoczął swoją przygodę z fotowoltaiką i proszę zobaczyć, że na początku miał nadwyżkę 2113 kWh energii elektrycznej za pierwsze półrocze. Czyli mógł przyjąć, że mniej więcej 4500 kWh będzie miał rok w rok nadwyżki energii elektrycznej. Waldek ogrzewał dom węglem. Nie lubił tego robić. Wiadomo, wymagało to częstych wizyt w kotłowni, wymagało to pozbywania się popiołu. No i jak sam twierdzi, nie wychodziło mu to zbyt dobrze. Po prostu nie umie optymalnie obsługiwać pieca węglowego, nie jest urodzonym palaczem. W związku z tym takim jak bardzo rozsądnym w jego przypadku rozwiązaniem było zainwestowanie w pompę ciepła. Słuchajcie, powoli szykujemy się na mróz. W ten weekend ma być nawet do minus 17 stopni u nas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie mamy minus 3. Do dupy to się nadaje. Pracować chce, Śpiewak za 5 groszy. lecz zimno jej. Przyniosę kocyk swój, ogrzeje się. To chyba Mówiono mu, że potrzebuje około 5 kWh energii elektrycznej rocznie. Tyle pompa ciepła będzie zużywała energii elektrycznej, żeby ogrzeć cały dom. Tutaj nie do końca jest to prawdziwe. Za chwilkę sobie obliczymy tak naprawdę, ile energii elektrycznej zużywa więcej, od kiedy ma pompę ciepła. A wynika to z tego tytułu, że samo zastąpienie pieca węglowego pompą ciepła to nie wszystko. Dom powinien być przygotowany na funkcjonowanie z pompą ciepła. To jest tak samo, jakbyśmy wyjęli silnik z samochodu benzynowego, a w to miejsce włożyli silnik elektryczny i chcieli mieć identyczne parametry jazdy jak w samochodem elektrycznym. Wiadomo, że samochód elektryczny skonstruowany od początku potrafi trochę inaczej tą energię zużywać, ma odzyskiwanie energii w czasie hamowania i sama wymiana silnika nie uczyni nam z auta benzynowego odpowiednika Tesli, ale z drugiej strony oczywiście to już będzie samochód elektryczny, ponieważ zamiast tankować benzynę będziemy ładowali akumulatory prądem. To samo jest u Waldka, ma pompę ciepła, już nie musi kupować węgla, nie ma problemu związanego z paleniem w piecu, ma pompę ciepła, ale to zużycie energii przez pompę ciepła nie jest tak optymalne, jak gdyby miał dom już zaprojektowany od początku na potrzeby pompy ciepła. Na podstawie faktur, które mi Waldek przysłał, tutaj wpisałem 2020 rok. Widzimy, że do czerwca
pobór to 2085 kWh, a wprowadził 4819 kWh do sieci energetycznej. Zostało mu, jak mówiłem, 2213 kWh energii elektrycznej. W kolejnych miesiącach już pojawiła się pompa ciepła i widzimy, że pobór do końca roku, w drugim półroczu wzrósł do 5000 kWh, a wprowadzenie zmalało do 3800 i pierwsze 6 miesięcy 2021 roku to mamy pobór 7647 kWh i wprowadzenie do sieci miejskiej 3896 kWh energii elektrycznej. Wystarczy w tym momencie różnicę, czyli pobór zwiększył się o 5000 minus 2000, wprowadzenie zmniejszyło się o 4000 minus 3800, czyli poprzez to, że pompa ciepła pojawiła się w domu, w drugim półroczu 2020 roku Waldeck zużył o 3869 kWh energii elektrycznej więcej. W pierwszym półroczu 2021 było to dokładnie o 6485 kWh energii elektrycznej więcej zużytych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pompa ciepła, koszt ogrzewania pompą ciepła w przypadku Waldka to jest 10 354 kWh. I każdy z Państwa przy dużym domu o powierzchni ponad 200 metrów, przy dużej rodzinie, mówię u Waldka to jest 6 osób żyjących pod jednym dachem, będzie miał mniej więcej podobne potrzeby grzewcze i podobne zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła. Sumowałem 12 miesięcy funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej u Waldka. To jest 12 656 kWh energii zostało pobrane i 7770 kWh energii zostało wysłane do sieci. Z tego, co wysłał do sieci, zabrano mu 20% i bilans jest 6440 kWh, czyli tyle energii musi dokupić z sieci energetycznej. W tym momencie za 12 miesięcy 6440 kWh energii. Jeżeli nic w swoim życiu nie zmieni, czyli nadal będą podobne zimy, nadal będzie podobnie zużywał energię elektryczną, to rok w rok będzie musiał dokupywać 6440 kWh energii elektrycznej, ponieważ tyle samo energii wyprodukuje i tyle samo energii zużyje. W taryfie G11, która kosztuje 64 grosze za 1 kWh, plus w jego przypadku koszty stałe to jest aż 343 zł. Tutaj warto uwagę zwrócić, że na te wysokie koszty stałe one są dużo wyższe niż u innych moich widzów. Ja mam na przykład 100 parę złotych, u niego są bardzo, bardzo wysokie, ale sumując to wszystko, musi rocznie do energii elektrycznej dopłacać 4522 zł. Przypominam, że w tej cenie, w tej dopłacie jest już ogrzewanie dużego domu oraz całe zużycie energii elektrycznej przez dom. Bez opłaty stałej, czyli za samą energię elektryczną w taryfie G11 musi płacić 4178 zł. Waldeck zastanawia się, czy warto przejść na inną taryfę, żeby ta opłata 4000 zł była niższa. Ja tutaj wypisałem z faktur moich widzów, ile wynosi opłata w taryfie G12W. To jest 76 groszy w energii dziennej i 39 groszy w energii nocnej. Opłata stała 282 zł. Opłata stała w G12W jest najczęściej 2 razy wyższa niż w G11. Tak jak mówiłem, u Waldka ta sytuacja jest dość dziwna. Na stronie Enerad mamy bardzo fajnie opisane poszczególne taryfy G12. Proszę zobaczyć, że taryfa G12 ma prąd tańszy w godzinach od 13 do 15. To jest zaleta i wada. Zaleta dla ludzi, którzy zużywają energię elektryczną, a wada dla tych, którzy produkują energię elektryczną poprzez fotowoltaikę, ponieważ w tych godzinach wolelibyśmy produkować energię w taryfie droższej dziennej i mieć ją zaoszczędzoną. Proszę zauważyć, że nie wszyscy operatorzy stosują te popołudniowe godziny w taryfy tańszej. Mamy przykład Enea, która
ma od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 21 taryfę dzienną, czyli tylko w nocy i w weekendy mamy taryfę tańszą nocną. Energia ma od 13 do 15, tak samo jak PGE, taryfę tańszą. Innoji nie ma czegoś takiego, ma też cały dzień od 6 do 22. PGE, tak jak mówiłem, od 13 do 15 ma taryfę nocną. Tauron również od 13 do 15 ma taryfę nocną. W przypadku Waldka Dąbkowskiego on jest w PGE, czyli ja przyjąłem, że od godziny 13 do 15 będzie również produkował energię elektryczną z fotowoltaiki w taryfie nocnej oraz w weekendy. W przypadku taryfy G12 bez literki W również mamy taką dwugodzinną przerwę w szczycie dziennym, kiedy jest taryfa nocna dużo tańsza. Warto się zastanowić, jak dużo energii elektrycznej produkujemy od godziny 13 do 15, żeby zobaczyć, ile energii będziemy produkować w taryfie dziennej, a ile w taryfie nocnej. To ma duże znaczenie później przy wyliczeniu opłat. Ja, korzystając, że mam Froniusa, wyciągnąłem sobie jeden dzień, dokładnie 6 lipca 2021, gdzie mam rozpisaną z dokładnością co 10 minut moją całą produkcję dzienną. Tak wygląda wykres tej produkcji. No i tu mamy między godziną 13, czyli od tego miejsca, a 15 do tego miejsca energię, która trafi jako wyprodukowana w taryfie nocnej. Dodatkowo oczywiście w sobotę i w niedzielę 100% tej produkcji trafi nam jako wyprodukowana w taryfie nocnej. Od poniedziałku do piątku 24% energii elektrycznej, którą wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna, będzie produkowana w taryfie nocnej, a w całym tygodniu, czyli biorąc pod uwagę sobotę i w niedzielę, jako dni, kiedy 100% energii produkowanych jest w taryfie nocnej, to mamy aż 46%. Czyli 46% naszej energii jest produkowanej w tej dużo tańszej taryfie nocnej. Z naszego punktu widzenia najlepiej jest, jeżeli my produkujemy energię w taryfie droższej dziennej, a zużywamy oczywiście w taryfie nocnej. W przypadku taryfy G12, w przypadku PGE zasada jest taka, że najpierw rozliczają nam całą produkcję z taryfy dziennej, od tego odejmują zużycie energii w taryfie dziennej. To samo robią w taryfie nocnej. Jeżeli gdzieś uda nam się wyzerować pobór energii naszą produkcją, a jeszcze zostaje nam nadwyżka, to ta nadwyżka przerzucana jest na drugą taryfę. Jeżeli była w dziennej, to na nocną, jeżeli w nocnej, to na dzienną i tam też jest jakby wykorzystana. Dopiero ta różnica, która zostanie, za tą różnicę musimy płacić. Czyli Waldek musi co roku kupić 6440 kWh energii elektrycznej i ta energia rozłoży mu się między jedną a drugą taryfę. Jeżeli będzie musiał te 6440 kWh kupić tylko w taryfie nocnej, zapłaci bardzo, bardzo mało. Jeżeli w taryfie tylko dziennej, zapłaci dużo więcej. Poprosiłem też moich widzów, żeby powiedzieli mi, jak u nich wygląda produkcja w taryfie G12. Miałem jakby dwa rodzaje głosów. Jedni mówili, że w ich przypadku jest to 30% wyprodukowanej energii w taryfie dziennej, 70% w taryfie nocnej. Inni mówili, że im się to rozkłada pół na pół, 50% w jednej, 50% w drugiej. Dlatego pozwoliłem sobie zrobić dwie symulacje. Zużycie energii elektrycznej w przypadku osoby, która posiada pompę ciepła, można powiedzieć, że jest mniej więcej 50% w jednej taryfie, 50% w drugiej taryfie. I to, co mam rozpisaną całą fakturę, zostało tutaj podzielone na 50% w jednej taryfie, 50% w drugiej taryfie. Jeżeli chodzi o produkcję, którą wprowadził do sieci energetycznej, rozbiłem to 30% dałem w taryfie dziennej, a 70% w taryfie nocnej.
Po kompensacji, czyli skompensowałem produkcję dzienną z zużyciem dziennym, produkcję nocną z zużyciem nocnym, widzimy, że musimy dokupić w energii dziennej 4463 kWh, w energii nocnej 1977 kWh, stawka 76 groszy w jednym przypadku, 39 groszy w drugim przypadku, już z VAT-em, w sumie 4163 zł. Tyle będzie musiał zapłacić za energię elektryczną Waldeck, jeżeli przejdzie na taryfę G12W i jeżeli będzie wykorzystywał prąd 50 na 50% i miał produkcję w stosunku 30 do 70%. W przypadku, gdyby produkcja była 50 na 50, ta produkcja, czyli wysyłanie do sieci energetycznej, wynika przede wszystkim z tego, że mamy autokonsumpcję, to wtedy w jego przypadku uzyskalibyśmy wynik 2447 zł musiałby zapłacić za energię zużytą w taryfie dziennej, 1256 zł za energię zużytą w taryfie nocnej, w sumie 3703 zł. Podsumowałem to w tej tabelce, czyli teraz płaci 4178 zł. W przypadku produkcji w stosunku 30 do 70% będzie to 4163 zł. W przypadku produkcji 50 na 50 3703 zł. Ta oszczędność, jak widzimy, nie jest zbyt duża. Skorzystałem ze strony PGE i spisałem, ile wynosi koszt energii elektrycznej w taryfie G12 oraz G12W. Proszę bardzo zwracać uwagę, czy jest to cena z usługą VAT-owską, czy została ta wartość doliczona, czy też nie. Na tej stronie tutaj, jeżeli mamy dystrybucję, VAT został doliczony. Proszę zobaczyć, że G12 to jest 42 grosze w taryfie dziennej, 26 groszy w taryfie nocnej. Mamy rozkład tego dnia, kiedy jest taryfa dzienna, kiedy taryfa nocna. W przypadku G12W mamy ten sam rozkład, ale ceny już są dużo wyższe. Mamy zarówno taryfę dzienną, jak i nocną droższą. Jeżeli chodzi o cenę energii elektrycznej, również PGE, tutaj mamy cenę już bez podatku VAT, dlatego trzeba doliczyć 23%. W przypadku G11 25 groszy, w przypadku G12 28 groszy w taryfie dziennej i 19 groszy w taryfie nocnej. Umieściłem to w tabelce, nazwałem to z internetu, ponieważ te ceny trochę różnią się od tych cen, które mam z faktury od moich widzów. 79 groszy za 1 kWh w taryfie dziennej, 57 groszy za kWh w taryfie nocnej, w przypadku G12W, w przypadku G12 77 groszy i 50 groszy. Proszę zobaczyć, że taryfa G12 w przypadku taryfy dziennej jest o 2,5% tańsza niż G12W, a w przypadku nocy aż o 14% tańsza niż G12W. W przypadku produkcji fotowoltaicznej dodatkowo w soboty i w niedzielę produkujemy energię w taryfie tej droższej, czyli ten udział nasz produkcji jest około 24%, a nie 50%, tak jak w przypadku taryfy G12W. Dlatego być może bardziej opłaca się w przypadku posiadania fotowoltaiki dla Waldemara przejście na G12 niż na G12W. Oczywiście wykonałem taką symulację, policzyłem to i proszę zobaczyć, wyniki są w tej tabelce. W przypadku G12 mamy 4113 zł, jeżeli będziemy mieli zużycie 50 na 50% energii elektrycznej. W przypadku G12W 4407 zł i tak jak ma teraz w przypadku G11 4178 zł. Różnice, jak widać, są bardzo małe i tak naprawdę G12 nie ma żadnej przewagi nad G11. Gdyby udało się produkować całą energię w dzień,
Także taryfa dzienna nie płaciłby energii w taryfie dziennej, tylko całą te 6440 kWh musiałby zapłacić tylko w taryfie nocnej, to wtedy oczywiście w przypadku G11 nic się nie zmieni, 4178 zł, ale w przypadku G12W mamy już do zapłaty 3700 zł, a G12 tylko 3242 zł. Tu już jest różnica rzędu 900 zł między G11 a G12. Oczywiście w tym ten warunek, że cała energia produkowana jest jakby i konsumowana w dzień, a ta nocna energia, płacimy za nią pieniądze. Jak widać, nie ma idealnego złotego środka, który da nam pewność, że zapłacimy dużo mniej za energię elektryczną, że wymiana taryfy na G12 spowoduje kolosalne oszczędności finansowe. W tym przypadku być może rzędu 1000 zł. Oczywiście Waldek, jak przejdzie na tą taryfę, to pokaże nam swoje faktury i będziemy mogli sprawdzić, czy moje symulacje dokładnie sprawdziły się z tym, co u niego się zmieniło. Jeżeli Państwo macie własną fakturę, jeżeli macie już pompę ciepła, macie z 12 ostatnich miesięcy zużycia energii elektrycznej, jeżeli widzicie, że musieliście dokupić, tak jak w tym przypadku na przykład 6440 kWh energii elektrycznej, i myślicie, czy warto przejść z taryfy G11 na inną taryfę, to proszę sobie zasymulować, ile byście zapłacili za tą energię, gdybyście 100% tej energii mieli kupić tylko w taryfie nocnej. W tym przypadku na ekranie w taryfie G11 za energię trzeba zapłacić 4179 kWh, a gdyby była zużyta cała w taryfie nocnej, to mamy 2480 zł, a w taryfie dziennej, gdybyśmy mieli pecha i musieli dokupić ją w całości w taryfie dziennej, to 4905 kWh. Jak widzimy, różnica, ten zysk, który uzyskamy w tym przypadku przechodząc na taryfę G12, będzie nie większa niż 1698 zł. To jest maksimum, które możemy zaoszczędzić, a ryzyko, że zapłacimy więcej, to 727 zł. Nie zapłacimy na pewno więcej niż 4905 zł, przechodząc na G12W z G11 przy potrzeby dokupywania 6440 kWh, ale też nie zapłacimy mniej niż 2480 zł. Czyli cały czas będziemy się mieścić w tym przedziale. Czy to się opłaci? Nie wiem. Ja cały czas jestem w taryfie G11, cały czas się waham. Uważam, że wzrost kosztu opłaty stałej jest dość istotny i na końcu chciałbym też Państwa ostrzec. Jeden z moich widzów, przechodząc na taryfę G12W, przeszedł na taryfę G12R. Okazało się, że to jest ta sama taryfa, tylko ma dodatkowo opłatę handlową. Podobno w G12W operator, który zajmuje się zgodami na nowe cenniki, nie wyraził zgody na opłatę handlową, dlatego zakład energetyczny proponuje WRY-RW i tak do końca głupiejemy i na końcu okazuje się, że mamy tą właśnie wysoką opłatę handlową. A wysoka opłata handlowa, na przykład 25 zł miesięcznie, to już jest prawie 300 zł rocznie dodatkowej opłaty i wtedy na pewno nam się to całkowicie nie opłaci. Mam nadzieję, że ten odcinek Państwu się spodobał. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.